Szok kulturowy w Polsce. Czego nie wiedziałem? Cześć Olech! Dziś porozmawiamy o tym, co to jest szok kulturowy. To momenty, kiedy coś w Polsce jest inne niż w twoim kraju. Ja mam dużo takie momenty w Polska. Ojej, popraw się. Powiedz, mam dużo takich momentów w Polsce. Mam dużo takich momentów w Polsce. Brawo, dokładnie tak. Co cię najbardziej zaskakuje na początku? Sklepy są zamknięte w niedzielę. Poszedłem kupić jedzenie, ale zakaz handlu w niedzielę mnie zniszczył. Tak, to prawda. W Polsce obowiązuje zakaz handlu w niedzielę. Ale małe sklepy, restauracje i stacje paliw są otwarte. Stacje paliw? Co to? To miejsca, gdzie tankujesz paliwo, na przykład Orlen albo Circle K. Tam też możesz kupić hot doga albo kawę. Rozumiem. Tu jest inaczej niż u mnie. Kolejna rzecz to lektor w telewizji. W Polsce jeden człowiek czyta wszystkie głosy, także kobiece. To jest dziwne, bo w Ukrainie mamy dubbing. Jesteś tym zaskoczony? Tak, jestem zaskoczony. Słowo zaskoczony jest trudne. Super, że użyłeś tego słowa. Teraz scena trzecia. Cisza. W Polsce w tramwaju jest zazwyczaj cicho, zwłaszcza rano. Tak, ludzie lubią milczeć. W tramwaju rozmawiałem przez telefon i wszyscy patrzyli. Olej, poprawka. Mówimy w tramwaju. Przepraszam, w tramwaju rozmawiałem przez telefon. Bardzo dobrze. Ludzie po prostu chcą mieć spokój. Nie lubią hałasu. Rozumiem. Cisza jest ważna. Dokładnie tak. Co jeszcze cię zdziwiło? Pytałem kelnerkę, czy macie coś dla wegetarianina. Ona powiedziała tylko nie. Polacy są bardzo bezpośredni. Nie znaczy nie. Bez tłumaczenia. Polacy są bardziej bezpośredni niż myślałem. To prawda. Nie spodziewałem się tego na początku. Tak, właśnie to czuję. Kolejny punkt. Brak uśmiechu. Mówię dzień dobry na ulicy i nikt się nie uśmiecha. To normalne, bo Polacy nie uśmiechają się do nieznajomych. Ale z czasem stają się bardzo ciepli. Ciepli jak herbata? Haha, prawie. Ciepli znaczy serdeczni, przyjaźni, mili. Rozumiem. Polacy są ciepli, ale potrzebują czasu. Tak jest. Jesteś już bardzo blisko zrozumienia kultury. Chyba tak, ale brakuje mi jedzenia z domu. O, czego dokładnie? Szukałem w sklepie, ale nie ma. Szukałem boczek pokrojony jak w Kanadzie. Używaj konstrukcji brakuje mi. Brakuje mi salo. Salo to u nas słonina. Jest bardzo podobna. Na pewno znajdziesz w każdym sklepie. Super, kupię dzisiaj. Co było najtrudniejsze w tym wszystkim? Słowo zaskoczony. Tęsknię za domem, ale lubię już mieszkać w Polsce. To świetnie słyszeć. Mamy jedno trudne zdanie na koniec. Powiedz, przyzwyczaiłem się do życia w Polsce. Przyzwyczaiłem się do życia w Polsce. Perfekcyjnie. Brawo.
To już jest poziom B1. Ja tylko A1, ale próbuję. A o to chodzi. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Mam nadzieję, że nasi widzowie rozumieją szok kulturowy. Na pewno rozumieją. To była świetna lekcja. Cieszę się, że mogłem opowiedzieć. Jesteś coraz lepszy. Staram się codziennie. Słowa przychodzą łatwiej z czasem. Tak, czuję różnicę. Kultura różni się od ukraińskiej, prawda? Tak, trochę różni się od naszej. Ale dajesz sobie radę. Daję radę. To najważniejsze. Jeszcze raz dziękuję za pomoc. Nie ma za co. Po to tu jestem. Zawsze masz dobre wyjaśnienia. Bardzo mi miło. Kiedy następne spotkanie? Jutro rano. Będę na czas. Czekam na ciebie. Do jutra, Marta. Do jutra, Olech. Uczymy się razem. Uczę się codziennie. To dobra droga. Dziękuję za cierpliwość. Zero problemów. Jesteś najlepszą nauczycielką. Przesadzasz. Mówię prawdę. Bardzo miło. Widzimy się wkrótce. Tak, do zobaczenia. Marta, mam jeszcze pytanie. Słucham. Czy polski jest trudny? Jest wymagający. Wiem, czuję to. Ale dasz radę. Wierzę w to. To najważniejsze. Wracam do pracy. Powodzenia. Dziękuję. Cześć. Cześć. Olech jest bardzo pilny. Lubię uczyć się nowych słów. Widzimy się wkrótce. Do zobaczenia. Posłuchajmy jeszcze raz. Szok kulturowy w Polsce. Czego nie wiedziałem? Cześć, Olech. Dziś porozmawiamy o tym, co to jest szok kulturowy. To momenty, kiedy coś w Polsce jest inne niż w twoim kraju. Ja mam dużo takie momenty w Polska. Ojej, popraw się. Powiedz, mam dużo takich momentów w Polsce. Mam dużo takich momentów w Polsce. Brawo, dokładnie tak. Co cię najbardziej zaskakuje na początku? Sklepy są zamknięte w niedzielę. Poszedłem kupić jedzenie, ale zakaz handlu w niedzielę mnie zniszczył. Tak, to prawda. W Polsce obowiązuje zakaz handlu w niedzielę. Ale małe sklepy, restauracje i stacje paliw są otwarte. Stacje paliw? Co to? To miejsca, gdzie tankujesz paliwo, na przykład Orlen albo Circle K. Tam też możesz kupić hot doga albo kawę. Rozumiem. Tu jest inaczej niż u mnie. Kolejna rzecz to lektor w telewizji. W Polsce jeden człowiek czyta wszystkie głosy, także kobiece. To jest dziwne, bo w Ukrainie mamy dubbing. Jesteś tym zaskoczony? Tak, jestem zaskoczony. Słowo zaskoczony jest trudne. Super, że użyłeś tego słowa. Teraz scena trzecia. Cisza. W Polsce w tramwaju jest zazwyczaj cicho, zwłaszcza rano. Tak,
ludzie lubią milczeć. W tramwaju rozmawiałem przez telefon i wszyscy patrzyli. Olej, poprawka. Mówimy w tramwaju. Przepraszam, w tramwaju rozmawiałem przez telefon. Bardzo dobrze. Ludzie po prostu chcą mieć spokój. Nie lubią hałasu. Rozumiem. Cisza jest ważna. Dokładnie tak. Co jeszcze cię zdziwiło? Pytałem kelnerkę, czy macie coś dla wegetarianina. Ona powiedziała tylko nie. Polacy są bardzo bezpośredni. Nie znaczy nie. Bez tłumaczenia. Polacy są bardziej bezpośredni niż myślałem. To prawda. Nie spodziewałem się tego na początku. Tak, właśnie to czuję. Kolejny punkt. Brak uśmiechu. Mówię dzień dobry na ulicy i nikt się nie uśmiecha. To normalne, bo Polacy nie uśmiechają się do nieznajomych. Ale z czasem stają się bardzo ciepli. Ciepli jak herbata? Haha, prawie. Ciepli znaczy serdeczni, przyjaźni, mili. Rozumiem. Polacy są ciepli, ale potrzebują czasu. Tak jest. Jesteś już bardzo blisko zrozumienia kultury. Chyba tak, ale brakuje mi jedzenia z domu. O, czego dokładnie? Szukałem w sklepie, ale nie ma. Szukałem boczek pokrojony jak w Kanadzie. Używaj konstrukcji brakuje mi. Brakuje mi salo. Salo to u nas słonina. Jest bardzo podobna. Na pewno znajdziesz w każdym sklepie. Super, kupię dzisiaj. Co było najtrudniejsze w tym wszystkim? Słowo zaskoczony. Tęsknię za domem, ale lubię już mieszkać w Polsce. To świetnie słyszeć. Mamy jedno trudne zdanie na koniec. Powiedz, przyzwyczaiłem się do życia w Polsce. Przyzwyczaiłem się do życia w Polsce. Perfekcyjnie. Brawo. To już jest poziom B1. Ja tylko A1, ale próbuję. A o to chodzi. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Mam nadzieję, że nasi widzowie rozumieją szok kulturowy. Na pewno rozumieją. To była świetna lekcja. Cieszę się, że mogłem opowiedzieć. Jesteś coraz lepszy. Staram się codziennie. Słowa przychodzą łatwiej z czasem. Tak, czuję różnicę. Kultura różni się od ukraińskiej, prawda? Tak, trochę różni się od naszej. Ale dajesz sobie radę. Daję radę. To najważniejsze. Jeszcze raz dziękuję za pomoc. Nie ma za co. Po to tu jestem. Zawsze masz dobre wyjaśnienia. Bardzo mi miło. Kiedy następne spotkanie? Jutro rano. Będę na czas. Czekam na ciebie. Do jutra, Marta. Do jutra, Olech. Uczymy się razem. Uczę się codziennie. To dobra droga. Dziękuję za cierpliwość. Zero problemów. Jesteś najlepszą nauczycielką. Przesadzasz. Mówię prawdę. Bardzo miło.
Widzimy się wkrótce. Tak, do zobaczenia. Marta, mam jeszcze pytanie. Słucham. Czy polski jest trudny? Jest wymagający. Wiem, czuję to. Ale dasz radę. Wierzę w to. To najważniejsze. Wracam do pracy. Powodzenia. Dziękuję. Cześć. Cześć. Olech jest bardzo pilny. Lubię uczyć się nowych słów. Widzimy się wkrótce. Do zobaczenia.